Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Masło orzechowe, jeśli tak jak ja lubicie, jeśli tak jak ja wyjadacie je łyżeczką ze słoika, nie zważając na konsekwencje, ono jest koszmarnie kaloryczne, to mam dla Was dzisiaj dobrą wiadomość, bo takie masło można przygotować samemu w domu. Jest o wiele tańsze niż to sklepowe i co najważniejsze, to domowe może zawierać tylko orzeszki ziemne, inaczej zwane arachidowymi. Nie musi być tutaj w dodatku ani cukru, ani jakichś tłuszczy, zwłaszcza oleju palmowego. Po prostu czyste orzechy i nic więcej. Gorąco Was zapraszam, pokażę Wam teraz, jak je przygotować, a można je zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba tylko orzeszki ziemne przygrzać na patelni, właściwie tak je lekko utostować na suchej patelni. I potem zmiksować w blenderze. Potrzebny jest do tego dobry blender, który będzie blenderem mocnym i blender, który sobie poradzi z dłuższym czasem mielenia. Warto jest mimo wszystko wyłączać go raz na jakiś czas, żeby nie spalić silnika. Można to zrobić w blenderze ręcznym, a można też w takim blenderze z dzbankiem. Pokażę Wam zaraz, jak w takim blenderze z dzbankiem się takie właśnie masło orzechowe przygotowuje. A orzeszki trzeba przytostować, trzeba je parę razy podrzucać na suchej patelni. To musi być taka patelnia, do której nie będą przywierały, więc najlepiej z powłoką ceramiczną albo nieuszkodzoną teflonową bądź żeliwną. Pamiętajcie, orzechy nie można ich tostować zbyt długo, żeby się nie spaliły, a bardzo ważne jest to, żeby je podrzucać w momencie, kiedy one zaczną tak bardzo intensywnie pachnieć i kiedy zaczną już się rumienić, to trzeba wtedy wyłączyć palnik. Można jeszcze na tym gorącym palniku je zostawić, ale trzeba uważać, czy przypadkiem dalej nie będą się jeszcze rumieniły. Jeśli będą, szybko trzeba je zdjąć na coś innego z patelni. No i oczywiście ważne jest to, czy macie taki blender, który jest odporny na działanie ciepła, żeby Wam przypadkiem nie pękł, zwłaszcza jeśli jest szklany. Fantastyczny smak. Praży się orzeszki właśnie po to, żeby ten ich smak wydobyć. Moje orzeszki są już od razu solone. Jeśli kupicie takie orzeszki, które soli nie zawierają, to trzeba będzie 1/4 do 1/2 łyżki soli na 400 g orzeszków wykorzystać. Chyba są już gotowe. Myślę, że pięknie pachną, można spokojnie przekładać je do blendera, bo mój blender jest na szczęście odporny na działanie wysokich temperatur. Przyda się drewniana łopatka, żeby można było zgarnąć to wszystko tak jak trzeba. Na pewno zaraz mi pospala połowę orzechów, bo jestem w trochę niewygodnej pozycji ustawiona do kamery i do Was. Lecą! Blender teraz trzeba zamknąć. I najpierw na najwyższych obrotach zmiksować na jak najmniejsze kawałki, a potem już na obrotach trochę mniejszych miksować z przerwami, czyli pulsacyjnie, do momentu, kiedy już będzie z tych orzechów takie bardzo kremowe i takie dosyć tłuste masło. Raz na jakiś czas trzeba blender otwierać i ze ścianek zeskrobywać te orzechy, zmielone już, tak żeby blender tak naprawdę miał co miksować. Być może będzie się trzeba uzbroić w cierpliwość. To już zależy od tego, jakie macie blendery. Mój blender takie masło przygotowuje w kilka minut. Czasem zdarza się, że trzeba miksować wszystkie te składniki, a właściwie ten jeden składnik, orzeszki, że trzeba miksować nawet pół godziny, oczywiście z przerwami na włączanie, na wyłączanie blendera, żeby dać mu odpocząć. Ja już widzę, że już zaczyna powoli robić się tutaj na dnie masło, ale jeszcze górna warstwa orzechów jest niezmiksowana, więc znowu je zrzucimy. I niech się miksuje. Ok, trzeba sprawdzić. Pycha, tylko żebyście nie skończyli całego słoika na próbowaniu.
Myślę, że można wyjąć i przełożyć do słoiczka. I moje masło orzechowe jest już gotowe. Jeszcze dla porównania mam tutaj łyżeczkę masła orzechowego, które było przygotowane dokładnie tak samo, ale jeszcze na koniec dodatkowo dodałam do niego takie grubo posiekane orzechy, też wcześniej uprażone i ono ma troszeczkę inną konsystencję. W sklepach czasem, zwłaszcza na przykład jeśli byliście kiedyś lub mieszkacie w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych, gdzie masła orzechowego zjada się bardzo dużo, możecie zobaczyć, że właśnie też są sprzedawane masła orzechowe w postaci albo takiej kremowej, albo takiej, to się nazywa crunchy, czyli chrupkiej, z drobinkami troszeczkę większymi. Tak przyjemnie chrupie pod zębami. To natomiast jest takie bardziej kremowe, delikatniejsze, ale też da się wyczuć strukturę orzeszków. Ciekawa jestem, które lubicie bardziej, które Wam bardziej przypadnie do gustu. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych również na inne masła smakowe z migdałów, z orzechów laskowych i z wiórek kokosowych. Zapraszam Was też serdecznie na pozytywnakuchnia.pl do obejrzenia innych pozostałych przepisów i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!